Moje pierwsze rzodkiewki zebrane, czas je zamarynować. Wyszło 2 kg rzodkiewek, więc bardzo fajnie. Mam tutaj 5 słoików, zostały umyte w wodzie z płynem do naczyń, oczywiście ciepłej wodzie, ale jeszcze je wysterylizujemy, zanim weźmiemy się za kolejne etapy prac. Słoiki wkładam do piekarnika. Ciach. Nie ustawiam na termoobieg, po prostu włączam piekarnik. Daję tak na 120 stopni. Ustawimy sobie czas. 15 minut powinno wystarczyć. I zostawiamy sobie słoiki. Gotowe. Słoiki wysterylizowane. Na razie niech sobie tutaj poczekają, a my lecimy zaraz dalej. Słoiki mam już wysterylizowane, więc czas je napełnić. Na jeden słoik będę potrzebował 3 duże ząbki czosnku. Mniej więcej takie. Mam tutaj też mniejsze, więc ich po prostu dam trochę więcej. Do tego 15-16 kulek pieprzu. Tutaj mam 5, 10 i 15. Sześć kulek ziela angielskiego. 4 i mamy 6. Do tego 3 liście laurowe. Nie wszystkie mam tych samych rozmiarów, więc po prostu albo będą niektóre mniejsze, albo będzie ciut więcej. Napełniam sobie słoik. Na przemian gdzieś już wrzucam ziele angielskie, liście laurowe oraz czosnek i kulki pieprzu. Trochę sobie tym wstrząsam, żeby się ułożyło lepiej. Dosypuję resztę. Oczywiście nie do pełna. Tak centymetr 2 od samej góry. Nie napełniamy do samej góry, ponieważ przy pasteryzacji składniki zalewa zwiększają swoją objętość. Więc po prostu trzeba zostawić trochę miejsca. Lecimy z następnym. I tutaj taki protip, jeśli zbieracie własne rzodkiewki, nie kupujecie ze sklepu, a nie macie czasu, żeby je zamarynować od razu, albo chcecie sobie mieć dłużej te rzodkiewki, czy to po zakupie, czy po wyciągnięciu z ziemi, nawet do jedzenia na co dzień, to nawet 2 tygodnie możecie trzymać takie rzodkiewki w lodówce. Wystarczy, że włożycie je podobnie jak tutaj, tylko bez oczywiście liści laurowych, pieprzu i ziela angielskiego oraz czosnku. Wkłada się całe rzodkiewki z obciętymi od razu liśćmi i centymetr, 2 cm wody zakręcamy i takie rzodkiewki, jeśli co jakieś 2-3 dni będziemy wymieniać wodę, spokojnie będą twarde i dobre nawet po tygodniu, po 2 tygodniach. Tylko mega istotne, jak tylko kupicie rzodkiewki lub je zbierzecie, od razu liście trzeba obciąć. Liście, jeśli nie zostaną obcięte, będą po prostu pobierać, wyciągać wodę z rzodkiewki. Ja sobie od razu jeszcze zagotuję wodę przed rozpoczęciem zalewy. Po zagotowaniu wody w czajniku wyparzę sobie zakrętki. Dlaczego nie wrzucam ich do piekarnika? No oczywista sprawa, zakrętki mają gumowaną część, która uszczelnieje, po prostu by się zniszczyły i nie zaciągnęłyby się nam te wieczka. Mamy wrzątek, zalewam sobie zakrętki. Niech one się tu spokojnie wyparzą na boku. A my przystępujemy do naszej zalewy. Tutaj mam 2 litry wody.
Do tych 2 litrów wody wlewam ocet jabłkowy, ocet 6%, akurat innego w sklepie nie było, więc nieco zwiększyłem proporcje. Gdybyście mieli 10%, to myślę, że spokojnie można wlać 400 ml, może nawet trochę mniej na te 2 litry. Do tego sól. Ja głównie używam soli morskiej lub kłodawskiej, ta jest kłodawska, ale równie dobrze może być biała. I tej soli 4 łyżki. Takie lekko kopiate. Do tego 6 łyżek cukru, również tak lekko kopiatych. Dacie nieco mniej, nieco więcej i będzie ok. Jeśli macie zwykłą sól, dużo łatwiej będzie się to mieszało. I ja mam tą sól kłodawską, ale mimo że trochę ciężej się rozpuszcza, to już większość z niej się rozpuściła. Przygotuję sobie miskę, żeby nie napaćkać w razie czego, gdyby się coś miało rozlać. Zalewa już się właściwie zagotowała, jeszcze sobie tylko trochę zamieszam, ale wszystko się już tam prawie rozpuściło, więc jeszcze tylko trochę, bo widzę jakieś resztki soli. No, myślę, że będzie gotowe. Teraz zalewamy. Nie do pełna. 1,5-2 cm zostawiamy. I zakręcanie. I ostatni. Gotowe. Ok, słoiki mam już ułożone w piekarniku. Wylewam jeszcze szklankę wody na spód. Zamykamy. Ponownie jak wcześniej, bez żadnego termoobiegu. Stawiamy na 130 stopni. I w momencie, kiedy piekarnik osiągnie te 130 stopni, to jeszcze 15 minut w tych 130 stopniach zostawiamy te słoiki. Po tym czasie, jak piekarnik się już wyłączy, można je zostawić spokojnie do następnego dnia lub wyciągnąć na stół i przykryć sobie ścierką do dnia kolejnego.